Introducing the historical collection from Kobe. Here's the Yamato with its powerful artillery. The battleship Bismarck. The block model is so big. Build your flying fortress, the iconic 4-engine bomber of the Allied Air Forces. Learn about the history of World War II, a Junkers Ju-87 Stuka is landing. Discover the fine details of these historic block models, tanks, battleships, and aircraft that made history. Yes, we did. That's the historical collection. World of Warships. Explore the battleship Tirpitz with its 4 twin turrets and build the glorious battleship Missouri. Amazing block models from World of Warships. Enter the world of tanks. Allied tanks are gathering with the M4 Sherman, a legend. Build the famous Tiger I. Join the collection of tanks and learn history on the battlefield. World of Tanks, all created by Kobe. And the fun continues with 4 tankmen and a dog, Famous Tank. Dzień dobry! Cześć. Cześć, no tym razem raczej mnie słychać i widać i Łukasza też widać i słychać. Łukasz, pomachałeś już? Tak, już Nie, cześć. lewą ręką, zawsze lewą ręką. Słuchajcie, przepraszamy za małe problemy techniczne, które były na początku, ale to jak wiadomo złośliwość rzeczy martwych. Napiszcie oczywiście na czacie, czy dobrze nas słychać, czy dobrze nas widać. My patrzymy tutaj do kamery, więc będzie lepiej. No dobrze, słuchajcie, witam serdecznie, w zasadzie witamy serdecznie na 49. Nie, na 50. streamie! Klaski! Słuchajcie, chcieliśmy zacząć z grubej rury, z tym takim fajnym licznikiem, że w ogóle napięcie i tak dalej. Tradycyjnie z netem się coś Tak, wyszło jak zwykle. wykaszaniło, ale już chyba jest ok. Ogląda nas 98 osób, więc już 99. Gustaw pisze, hej, znowu jesteś chory? Nie, uwaga, niespodzianka, słuchajcie, z okazji 50 streama jestem absolutnie, totalnie, nieodwołalnie chory, zdrowy. Nie, słuchajcie, tym razem jestem absolutnie zdrowy i słuchajcie, mamy gościa specjalnego i to wcale nie jest Łukasz, którego chciałem wam przedstawić, gość specjalny będzie za chwilę. Podpowiem wam, że zrobi na was naprawdę niesamowite wrażenie, ale na gościa specjalnego. Tak, kawał chłopa. Tak, jeszcze chwila. Uważaj, co mówisz. On wszystko słyszy. Słuchajcie, także na gościa specjalnego jeszcze trzeba będzie chwilkę zaczekać. Myślę, że pojawi się około godziny 19:30. Natomiast mamy dla was naprawdę masę niespodzianek, dzisiaj dużo się będzie działo i w ogóle będzie naprawdę super. I słuchajcie, to 50. stream, więc naprawdę dziś będzie wyjątkowo. Natomiast no już od 51 to już szykują się naprawdę spore zmiany, ale ja oczywiście czasem pozwolę Łukaszowi też coś powiedzieć. Tak. Natomiast no, Może zgodnie się z doczekam. tradycją, tak, no, zgodnie z tradycją jakby sułtan ABS-u jest tylko jeden. Słuchajcie, ja zapomniałem przed streamem jeszcze wyczyścić okulary i nic przez nie nie widzę. Ważne, że ciebie widzą. Tak, właśnie. No właśnie, napiszcie, czy widzicie i czy słyszycie dobrze, ale chyba był komunikat, że jest wszystko ok. Dobrze. Moi drodzy, dziś będzie nie tylko po polsku, ale będzie też po angielsku, więc jeżeli ktoś nie zna języka polskiego, to zaraz się dowie o tym, że będziemy dzisiaj mówić nie tylko po polsku. Guys, today I will also using my perfect English, so if you wondering what's happened now, it's special stream for everybody for over the world. So we are waiting for special guest. I think we need maybe 20 minutes to show him for you. So please wait for our special guest. Ale dobrze, wracając, słuchajcie, do tematu. Będę czasem mówił po polsku i czasem po angielsku, natomiast oczywiście skupimy się na języku polskim, bo przypomnę, że pod każdym naszym filmem są dostępne napisy w różnych językach, więc osoby, które nie znają języka polskiego, będą mogły później zrozumieć, o co chodzi. Natomiast też zachęcam gorąco widzów, możecie tam czasem robić takie
skróty informacji dla widzów z zagranicy. Natomiast no, trzeba przyznać, że statystyki YouTube'a są bezwzględne. Zdecydowana większość widzów to osoby polskojęzyczne i to pewnie nie tylko dlatego, że oglądają nas tylko osoby, które znają język polski, ale po prostu jakoś tak chyba z powiadomieniami na streamach też tak jest, że osoby używające języka polskiego dostają częściej powiadomienia o streamach. Natomiast jest pomysł na to, żeby pojawiły się również streamy całkowicie w języku angielskim. No zobaczymy. Były takie propozycje. Jest na to szansa. No dobrze, moi drodzy, zanim zaczniemy od tego mięska, które dla Was przygotowaliśmy, ja będę miał okazję przedstawić Wam oficjalnie Łukasza. W zasadzie już mam oficjalnie okazję przedstawić Łukasza. Łukasza z pewnością znacie z grupy dyskusyjnej Kobi Fans. Jest bardzo aktywnym członkiem grupy dyskusyjnej. Publikuje dużo fajnych materiałów. No i dostał od nas już jakiś czas temu propozycję, żeby dołączył do naszego wesołego zespołu i pomagał w dziale marketingu przy akcjach, które organizujemy. Łukasz także zajmuje się pomocą przy YouTubie. Te wszystkie napisy, które znajdziecie pod filmami, to właśnie jego zdolne rączki. Wyobraźcie sobie, biedny człowiek musi oglądać te streamy i po prostu w kółko. No właśnie, Łukasz, pierwsze pytanie. Jak Ci się ogląda super streamy i później przepisuje to wszystko? To są bardzo długie spotkania z Arturem. Trwają czasem kilka bardzo długich godzin. I te rzeczy, które on tam wygaduje i które ja przepisuję, no po prostu w głowie to się nie mieści, ale jakoś daję radę. Przy czym mam nadzieję, że tam jeżeli jakieś błędy się pojawią, coś tam mnie wybaczycie, ale zdrowy człowiek tego nie da rady zrobić. Tego się nie da ogarnąć. Nie, tego się nie da ogarnąć. No tak, bo słuchajcie, Łukasz oprócz tego, że robi napisy, pracuje też w naszym warszawskim biurze. Pomaga też przy całej masie innych spraw, między innymi przy moderacji naszej grupy dyskusyjnej Kobi Fans. Przygotowuje też materiały na Instagrama, ale zajmuje się też całą masą innych rzeczy, między innymi opisami do naszych produktów, czy ogólnie pomaga mi w ogarnięciu tego wszystkiego. To Łukasz mnie puszuje tam, popycha, że Artur... Robimy mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, o wielu rzeczach trzeba pamiętać, też tam Arturowi trzeba przypomnieć, czasem tam... Często coś się musi zapomina, często tak, przypominać. popchnąć, żeby coś tam zrobił do końca, więc jest co robić. Łukasz, mam do Ciebie bardzo podchwytliwe pytanie, bo tak? wielu osobom wydaje się, że praca w Kobi, praca w marketingu to takie pączki u cioci, tak? Że sobie siedzimy, budujemy sobie modele z klocków. Tak, albo klikamy na Facebooku. Tak, oglądamy sobie rendery, dzwonimy tam do Mielca, mówimy: Damian, spoko ten okręt. Tak, przyszli torbę klocków. Słuchajcie, no tak, nie do końca tak No jest. nie, rozczarowałem się, wyobraźcie sobie. Ej, no jak się rozczarowałeś? No w biurze nie ma klocków, No no. tak, no mało mam. Znaczy no klocki są, no klockami się bawią graficy nasi, jak robią zdjęcia. Oj tak. Tak, to tyle można sobie zobaczyć klocki. Właśnie, Tak. mieliśmy A to pozdrowić arcygrafików. to może jak wiesz... Nie, już teraz. Słuchajcie, oficjalnie chcieliśmy pozdrowić naszych arcygrafików. Przede wszystkim Artura, lewą rączką pozdrawiamy, naszego arcydyrektora Artura. graficznego. Pozdrawiamy również arcydyrektora Piotra. Też tak, serdecznie to jest pozdrawiam. nasz darczyńca dzisiejszy. Tak, oj tak. Znaczy, w zasadzie mamy dwóch sponsorów, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze Szymona pozdrawiamy. Cześć Szymon! Tak, cześć Szymon. Masz dobre serduszko. Pozdrawiamy też Kasię, naszą kochaną, która bardzo się napracowała przy przygotowaniu nowego katalogu handlowego, który opublikujemy w najbliższy czwartek, a w najbliższą środę na streamie zobaczycie go na żywo i zobaczycie w nim całą masę materiałów. Pozdrawiamy Kasię. Pozdrawiamy również Anię, która przygotowuje przepiękne grafiki, między innymi takie śliczne topery dzisiaj zaprojektowała, więc też ją pozdrawiamy. Dobrze, słuchajcie, bla, bo my sobie tutaj pozdrawiamy. A dzisiaj mamy naprawdę masę fajnych rzeczy dla Was. Czy Łukasz byłbyś tak miły i podał to duże? Tak, już. Tylko nie to duże, tylko to drugie, nie, to trzecie duże, tak, właśnie to. O. No właśnie to. Łukasz naprawdę jest złotym człowiekiem. Spójrzcie na to. Słuchajcie, to jest Coś specjalnego. tak, taki rarytasowy ekspozytor. To nie jest najnowszy ekspozytor, dlatego że to jest jeszcze z tej kolekcji Mała Armia, jeszcze z tą starą wersją
naszego Spitfire'a. Przypomnę, że wydaliśmy nową wersję, więc ta stara już jest niedostępna. Natomiast jest cała masa osób, która bardzo tęskni za nim i uważa, że to jest jakiś taki mega rarytasowy przedmiot. W związku z tym, uwaga, słuchajcie, dziś będzie można wygrać ten ekspozytor. Tak jak mówię, to nie jest najnowszy ekspozytor, ale no jest to taka pamiątka trochę i trochę taki właśnie taki retro model, który na pewno ozdobi każdą kolekcję, więc będzie można dzisiaj zdobyć ten ekspozytor. W jaki sposób, tego się dowiecie wkrótce, ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo mamy wyniki konkursu filmowego, tak, na który długo wyczekiwane. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie filmowym. Prac było naprawdę bardzo wiele. A zaangażowanie fanów było jeszcze większe. Poziom był też wysoki. Tak, tak, zdecydowanie tak. Na naszej grupie dyskusyjnej Kobi Fans i też na Facebooku Kobi pojawiła się dzisiaj lista prac, które wzięły udział w konkursie. Więc po dzisiejszym streamie będziecie mogli sobie tam poklikać w linki, obejrzeć te wszystkie filmy, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Przepraszam, a było ich naprawdę dużo. I słuchajcie, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że było ciężko, nie? Było ciężko, bo temat niby prosty, zróbcie film, ale okazało się, że wasze prace były niezwykle różnorodne. Poziom był wysoki, filmów było dużo, każdy miał swój własny pomysł. No nie było Pojawił łatwo. się problem. Nie było łatwo, bo no, jakby zobowiązaliśmy się, że wybierzemy, przepraszam, że wybierzemy te najlepsze prace. No i było ciężko. Ale słuchajcie, mamy wyniki konkursu. Wyniki są następujące. Uwaga, szykujcie się. Pierwsza sprawa. Absolutnie wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, zostają wyróżnieni. Ponieważ uznaliśmy, że wkład pracy, który wymagał w stworzenie tych materiałów, był na tyle duży, że każdy zasługuje na nagrodę. Więc po pierwsze, każdy zgarnia nagrodę. Po drugie, wybraliśmy kilka prac, które naszym zdaniem jakoś wyjątkowo się wyróżniły i te prace chcieliśmy wyróżnić ekstra. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, dlatego że oddajemy w wasze ręce również możliwość nagrodzenia, dodatkowego nagrodzenia 3 osób. W związku z tym będziecie mogli wybrać 3 osoby, które zostaną ekstra jeszcze nagrodzone taką nagrodą publiczności, tak? Tak. Czyli wszyscy dostają upominki, wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, którzy się zakwalifikowali, czyli zgodnie z zasadami, o czasie opublikowali swoje materiały. To raz. 2. My wyróżniliśmy kilka osób, ja te wyróżnienia zaraz przeczytam. A 3. Dajemy jeszcze szansę dla publiczności. Stworzymy specjalną ankietę, w której będziecie mogli zagłosować i będzie specjalna nagroda od publiczności dla trzech osób, które stworzyły najciekawsze filmiki. Myślę, że to naprawdę fajne nagrody. Oczywiście nie zabraknie tam klocków. Kiedy będą te ostateczne wyniki? Ostateczne wyniki ogłosimy, no myślę, że do piątku najpóźniej, czyli pewnie jutro pojawi się ankieta i będziemy czekać na wasze głosy do piątku, żeby na początku przyszłego tygodnia już rozesłać nagrodę. Tak, myślimy, że metoda z ankietą jest na tyle skuteczna, że wy się też spiszecie. Już raz to przetestowaliśmy i odzew z waszej strony był bardzo duży. Nas jest tylko 2 i naprawdę przy tym poziomie pracy i takiej różnorodności chyba nie ma lepszego rozwiązania niż takie demokratyczne wybory. Zdecydowanie tak. Ja może przeczytam tych wyróżnionych jeszcze, tak? Żeby nie było. Koniecznie, żeby nie czekali do jutra. Ty, Łukasz, powiedz coś fajnego w międzyczasie, a ja coś fajnego znajdę. Nie przygotowałem sobie oczywiście. O, jest. Dobra. Uwaga, czytam wyróżnionych. Pierwszy wyróżniony to Christian Deixler. Tak. Drugi wyróżniony to Hubert Nowak. Trzeci wyróżniony to Tomasz Pociecha. Czwarty wyróżniony to Kacper Jastrząb. Piąty wyróżniony to Mateusz Starek. Szósty wyróżniony to Kuba Klinkę i 7 wyróżniony to Rafał Jaszczur. A i jeszcze Karol Kruszyński.
8 wyróżniony. Więc 8 specjalnych wyróżnień, oprócz tych wszystkich, którzy zgarniają od nas nagrody, a oprócz tego przypomnę jeszcze Wy jako widownia będziecie mogli wybrać 3 najlepsze prace. Ja tylko dodam, że lista tych prac jest udostępniona jako notka na naszym Facebooku, na naszej grupie dyskusyjnej, więc będziecie mogli wszystkie obejrzeć, a my opublikujemy ankietę, w której będziecie mogli zagłosować na 3 najlepsze prace. Myślę, że to bardzo, bardzo fajny sposób, tak? Dlatego, że zwycięzcy i w ogóle uczestnicy będą mogli zgarnąć naprawdę dużo fajnych rzeczy. A co tam znajdziecie oprócz miksu klocków? Znajdziecie dużo niespodzianek, między innymi fajne nowe klocki, nowe figurki i takie tam. Ale to będziecie mieli okazję, chcemy Wam trochę zrobić niespodziankę. Oczywiście będziecie się mogli później pochwalić na grupie dyskusyjnej. Mamy nadzieję, że się pochwalicie tymi zgarnęliście. nagrodami. Dokładnie tak. No dobrze, moi drodzy, my tu gadu o konkursie już powiedzieliśmy. Będzie jeszcze dzisiaj konkurs specjalny na streamie, natomiast uwaga, mamy dla Was pierwszą taką małą niespodziankę. Coś naprawdę pięknego. Oj tak, spójrzcie na tą ślicznotkę. Słuchajcie, to jest finalny, prototypowy model Shermana Easy 8. Ja zaznaczam tylko, że tutaj nie ma nadruków, ale no tak to wygląda. Spójrzcie, jak jest napuszony, napchany. Ja go może pokażę bardziej z bliska. O. No jest naprawdę, słuchajcie, śliczniutki, a ciężki. Ciężki, dużo części, cała masa Tak. akcesoriów, cała masa dodatków. O, tu się lufa troszkę przesunęła. Spójrzcie, zwróćcie uwagę na nowego Browninga, który tutaj jest. Jest nowy, pomniejszony Browning. W tym Browningu akurat nie ma taśmy amunicyjnej, tylko jest zasobnik amunicyjny. No ale oczywiście będzie też wersja, znaczy będzie dostępna też taśma amunicyjna, którą będzie można wtykać. Akurat w tym zestawie nie będzie, ale będzie w innych. Zwróćcie uwagę na te hełmy, które tutaj są przyczepione. No i tutaj taka ciekawostka, ja Wam jeszcze pokażę. O, tu jest otwierana oczywiście klapa silnikowa i jest odzorowany silnik. O, myślę, że fajnie widać. Spójrzcie. Piękny model. W mediach społecznościowych kilka osób pytało, jak się trzymają te drewniane belki na czołgu. O, właśnie Odpowiedź tak. jest bardzo prosta. To są pasy nośne na broń, które już wcześniej się pojawiły w najnowszych zestawach 3-figurkowych. W czołgu tutaj mamy aż 4 takie paski, więc jeżeli ktoś nie będzie chciał tak doposażonego Shermana, no to je wykorzysta w drugi sposób. Tak. Wiele osób pytało, kiedy będzie dostępny. Słuchajcie, zapraszam na naszą stronę internetową kobi.pl, gdzie znajdziecie nasz katalog handlowy, w którym są podane wszystkie daty premier wszystkich modeli. Zaznaczam tylko, że oczywiście to są orientacyjne daty premier. Czasem minimalnie niektóre produkty są spóźnione. W stosunku Czasem są wcześniej. A czasem są wcześniej, a czasem są nawet dużo wcześniej. Przy czym zaznaczam, że w przyszłym tygodniu pojawi się nowa wersja katalogu, w którym będzie aktualizacja dat premier, ale też pojawi się kilka nowości, pojawi się trochę uzupełnionych materiałów na temat modeli, więc tak, to tyle. Odkładam tego, albo możesz podtrzymać może. O. Może trochę potrzymam. Ewentualnie tak, go jeszcze. damy później tam do tyłu. Ojej, a co to się tutaj stało? Ile właśnie. figurek! Jacie! Tutaj są Niemcy, tutaj są czołgiści, tu Amerykanie, tutaj też piechota amerykańska. Takie małe zmiany, tutaj postanowiliśmy troszkę uzupełnić. Tam jeszcze się Sowieci niedługo pojawią, więc tak żeby było miło. No dobrze, moi drodzy, to my sobie tutaj o Shermanie już powiedzieliśmy. Za 5 minut, za 5 minut chyba, tak, za 5 minut, słuchajcie, gość specjalny, punktualnie o 19:30, więc zgodnie z umową, więc jeszcze musicie wytrzymać te 4 minuty. Oj, to będzie wieczność trwała. Momencik, dajcie mi sekundkę, ja sobie tutaj muszę pyknąć. Tak. Sobie wyłączyłem podgląd. Nie mądry ja. O, dobrze. No to co?
Jeszcze jeden komunikat specjalny, właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. Uwaga, niespodzianka. W najbliższą środę rozpoczynamy oficjalnie targi zabawek, gier i zabawek w Kielcach, gdzie wystawiamy się z bardzo dużym stoiskiem. To przedostatnia impreza targowa w tym pierwszym kwartale, ponieważ jeszcze w następny weekend jeszcze się pokazujemy w Nowym Jorku i to na szczęście już, znaczy na szczęście, ale to już w zasadzie będzie koniec tych imprez targowych. Jeszcze mamy się w Warszawie pojawić w marcu, ale o tym wkrótce. Natomiast moi drodzy, w Kielcach będzie na bogato, bo będzie tam bardzo, bardzo klockowo. Między innymi premierowo chcemy pokazać finalną wersję gry planszowej Mała Armia Tank Wars, Small Army Tank Wars. Będzie okazja Wam zaprezentować już na żywo, jak wygląda gra. Będziemy mogli Wam przedstawić autora tej gry. Więc na pewno się będzie dużo działo, ale przede wszystkim w środę plan jest taki, że będziemy streamować ze stoiska Kobi na targach w Kielcach i tam pokażemy Wam również najnowszy katalog handlowy, który właśnie przygotowujemy, w którym będzie sporo aktualizacji, który oficjalnie pojawi się na naszej stronie w najbliższy czwartek, czyli za tydzień. Nie w najbliższy, tylko za tydzień. Więc w Kielcach się będzie dużo działo. Ja tylko zaznaczam, że targi w Kielcach to targi przeznaczone dla klientów biznesowych, więc tam zwykli klienci nie mają wstępu. Natomiast postaramy się o to, żeby zorganizować jakieś specjalne wejściówki dla fanów Kobi, które będzie można wygrać. Ewentualnie to będą specjalne zaproszenia, takie VIP-owskie, dla tych z Was, którzy chcieliby odwiedzić nasze stoisko na żywo. Więc tyle o targach w Kielcach. Tak? Tak. No dobrze, moi drodzy, o targach w Kielcach już powiedziałem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Przypomnę sobie później. Tak, czas na gościa specjalnego. No słuchajcie, szykujcie się, ponieważ 50. stream to powinno być z przytupem, powinno być na bogato, powinno być wesoło, więc moi drodzy, chciałem oficjalnie zaprosić tutaj na streama naszego specjalnego gościa, na którego już bardzo, bardzo wiele osób czeka. I wiele osób go chciało zobaczyć na żywo, no ale w zasadzie to będzie jak taka na szpilkach. pierwsza okazja, więc zapraszamy. Łukasz, jakbyś był taki miły. Więc czas na gorące oklaski. Proszę Państwa, gość specjalny. Graf Zeppelin! Yeah! Słuchajcie, Graf Zeppelin z nadrukami. Nadrukami. Jest, to jest kawał klocka, słuchajcie. Największy model w historii firmy Kobi. 3100 elementów, jest ogromny, jest ciężki, jest zaklockowany. Spójrzcie na te nadruki kładzione równocześnie na całej masie powierzchni. klocków. Dokładnie tak. No piękna bandera wydrukowana. No i samoloty. Ja zwracam tylko uwagę na to, że część klocków, czyli na przykład te klocki, to są jeszcze wydruki 3D. Natomiast dosłownie na dniach pojawią się finalne wersje tych klocków. Ale popatrzcie na to, jak to jest tutaj zrobione. Jak to jest... O, red. Właśnie, to jest tak wyrzeźbione, niesamowicie. Oczywiście autorem tego modelu jest nasz niezrównany Kamil. Przepraszam, Damian. Nasz Damian. A tu się czemu się tu coś... O, tak. No jest kawał klocka, co? Ale czekaj, nie odchodź. Jeszcze nie odchodzę. Może pokażę samolocik. Spójrzcie, on jest oczywiście wczepiany tutaj. Jakie ma śliczne nadruki. O. Ale jeszcze pokaż drugiego. Tak, dlatego, że tutaj są dwa rodzaje samolotów. Tu jest kolejny z żółtym dziobem. Natomiast teraz będzie najlepsza prezentacja. Uwaga, to Łukasz, bądź tak miły i trzymaj go. Muszę tu wpiąć. Jakbyś go tak bardziej obrócił w ten sposób. O, dobra. Uwaga, patrzcie na to. Przepraszam, bo tak tutaj. Widzicie?
Czary mary. Tego jeszcze nie było w Kobi. Ruchoma winda. Tu od spodu jest mechanizm, który pozwala na podnoszenie i opuszczanie windy. Widzicie? Na środku windy jest wypustka, więc można przyczepić na stałe samolot. A teraz Mhm. to zrobię. Właśnie. O. I jest samolot. I gotowy do startu. Kto się będzie bawił? Tak, jeszcze tył pokażemy. Pokaż tył. Spójrzcie, jak to jest tutaj wszystko wyrzeźbione, ile tam jest detali. Ostrość, dobra, jest ostrość. Ile tu jest tych detali, tego wszystkiego. No i oczywiście nowość na pokładzie. Nowa flaga, nowy nadruk. Już nie ma pustego kółeczka. Jeszcze pokażemy z przodu może. Tak. Z przodu też jest taka flaga. O, teraz dobrze widać chyba. To oczywiście same nadruki, żadnych naklejek. Ani jednej naklejki tutaj nie ma. Same polskie klocki wyprodukowane w Polsce, w Mielcu. No jest kawał kloca. Tutaj nie dopięte. O. To Łukasz tutaj przypinał, o, nie dopchnął klocka. To może jeszcze pokaż go od spodu, żeby pokazać ten mechanizm. O. Czekajcie, ja może odepnę podstawkę. O. Spójrzcie, tu jest mechanizm. I on służy do podnoszenia i opuszczania windy. Ona się oczywiście finalnie blokuje w pozycji wyjściowej i można ją zablokować w górnej pozycji. To co? Podoba Fajny? się. To może cofnij się jeszcze, Łukasz, troszeczkę. Cofniemy Tak. się tak do tyłu, Tutaj. żeby było go widać w całości. Przesunę to krzesło. Czekaj, O. żeby na ciebie nie wjechać. No właśnie, Nie żeby ruszaj oka się. nie wybił. Tym klocem. Brzuch wciągnij. No, od razu lepiej. Nie no, niesamowity model. Ale wiecie ile to waży? Mnie już ręce bolą. Dużo, co? No jest naprawdę fajny. I słuchajcie, on już niedługo trafi do sprzedaży, więc już niedługo ruszy przedsprzedaż, bo oczywiście będzie wydany w wersji limitowanej i w wersji standardowej. Zaznaczam, że tradycyjnie w wersji limitowanej on tutaj będzie miał dwie czarne tabliczki z wypalonym numerem i danymi dotyczącymi okrętu, wypalonymi laserem oczywiście. Natomiast w wersji limitowanej dodatkowo będzie łącznie 10 samolotów oraz oczywiście certyfikat autentyczności z odręcznym podpisem pana prezesa. Co, podoba się? Podoba się, starczy, bo muszę odpocząć. Jeszcze go pokażemy pewnie. Może położysz go na podstawce. Tak. Tak. Albo wiesz co? A może go Pokażemy damy właśnie tutaj? chwilę. Tak. O, Zabierz podstawkę. tak, wezmę podstawkę. Ale wiesz co, tam bez podstawki chyba musi wejść. Tak. Zmieści się. O! Stop. Zatrzymaj. To co ja tutaj może go... Moment. Trzymasz jeszcze. O, tak. O, jest kawał kloca, co? To wiesz, to teraz nie za blisko, żebyś go nie zasłaniał. O, to się Jest cofnę. pomiędzy, tak. Dobra. My już mniej ważni jesteśmy teraz. Tak, tu gwiazda jest jedna. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do Grafa Cepelina, to teraz jest okazja, a ewentualnie pytania do nas, żebyśmy mogli odpowiedzieć na temat Grafa Cepelina. Natomiast ja, słuchajcie, przypomnę, że to już drugi lotniskowiec w ofercie Kobi, on już niedługo trafi do sprzedaży. Daty premier znajdziecie w naszym katalogu handlowym. Natomiast my już w zasadzie zakończyliśmy wysyłki limitowanej edycji USS Enterprise, czyli pierwszego lotniskowca wydanego przez Kobi. Większość osób, które zamówiły go w przedsprzedaży, już go dostały. No, osoby, które mieszkają daleko od Polski, dostaną oczywiście nieco później, w zależności od czasów dostaw. Natomiast
było dużo pytań. Będzie oczywiście standardowa edycja USS Enterprise, podobnie jak standardowa edycja Grafa Zeppelina. Standardowa edycja okrętu USS Enterprise powinna się pojawić w okolicach marca. Jeżeli chodzi o Grafa Zeppelina, to on pewnie będzie troszeczkę później, a premiera Grafa Zeppelina w wersji limitowanej powinna się pojawić, on się powinien pojawić w okolicach marca. No tu na czacie widzę, pojawiają się pytania, sugestie, żeby nie spadł. On nie może spaść, bo nie mamy instrukcji do niego, więc to nie Tak. jest możliwe, że on spadnie. Pytanie też jest, jaka cena? No, cenę tradycyjnie dowiecie się w dniu ogłoszenia przedsprzedaży, więc Dokładnie póki tak, co słuchajcie, my nigdy nie podajemy cen nie podajemy z wyprzedzeniem. wcześniej. Cen się dowiadujecie w pierwszej kolejności z naszego sklepu internetowego i to się nie zmieni, nie będziemy Wam podawać cen w naszych mediach społecznościowych, czy odpowiadając na wasze Ile pytania. jest samolotów w standardowej edycji? I tu zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie w naszym katalogu handlowym macie wszystkie szczegóły na temat tego modelu i wszystkich innych modeli, które oferujemy. Tak? Nie, słuchajcie, zupełnie poważnie, naprawdę w naszym katalogu możecie znaleźć, zobaczyć, ile tam jest na przykład samolotów, tak? Ile jest klocków, jakie jest pudełko, jakiej wielkości, kiedy jest data premiery. Te wszystkie informacje znajdziecie w katalogu handlowym. Również to znajdziecie tam informacje o tym, czy w modelu są naklejki, czy nadruki. A ja przypomnę, że my rezygnujemy w zasadzie z naklejek na rzecz nadruków. Tak. Czy będą samoloty w nielimitowanej edycji? Będą. No będą. No, w katalogu handlowym te wszystkie informacje znajdziecie. Zobaczycie tam też ile. Zobaczycie, ile będzie tych samolotów. No dobrze. Moi drodzy, ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo teraz mam dla Was prawdziwą bombę. Myśleliście, że to ostatnia taka wielka niespodzianka. Nie, słuchajcie. Jak już wielokrotnie wspominałem, firma Kobi bardzo uważnie słucha waszych rad, uwag. My naprawdę uważnie śledzimy komentarze, media społecznościowe. I słuchajcie, no wiele razy jakby to udowodniliśmy. Jednym z tych przykładów jest choćby ankieta, którą ostatnio zorganizowaliśmy na temat nowego modelu Pancera. Zapytaliśmy Was, w jakim kolorze chcielibyście, żebyśmy go wydali, czy w kolorze szarym, czy piaskowym, czy tym ciemnoszarym, grafitowym. Wy podjęliście decyzję, wy zdecydowaliście w ankiecie, że chcecie, żeby pojawił się w kolorze ciemnoszarym, w ciemnym graficie. W takim kolorze ten model zostanie wydany, zgodnie z Waszymi sugestiami. Rzeczywiście w ankiecie zdecydowana większość fanów dała głos, że... No przyznajmy to, był u nas dzisiaj pan prezes, przecierał oczy ze zdumienia. Znaczy, prawda była taka, że on od samego początku mówił, żeby zrobić to w ciemnym graficie. Przyznam, że ja osobiście mocno walczyłem, no sugerowałem, żeby to był kolor piaskowy, bo nie ukrywam, że jestem fanem piaskowych modeli. No ale jakby lud przemówił, ciemny grafit, więc będzie ciemny grafit. Ale słuchajcie, to jakby był tylko wstęp do tego, co chciałem oficjalnie teraz ogłosić. Otóż, moi drodzy, zgodnie z Waszymi milionami próśb, propozycji, sugestii, oświadczam z całą stanowczością, bardzo rozwijamy ofertę naszych klocków na sztuki. Prawdopodobnie najpóźniej 20 lutego lub 22, ale jest bardzo prawdopodobne, że wcześniej, oferta klocków na sztuki zostanie bardzo mocno powiększona. W tej chwili jest około 300 wzorów klocków, które pojawią się w pierwszej kolejności. To są klocki bardzo różnorodne, dlatego że jakby mieliśmy wiele propozycji, wiele sugestii, żebyśmy dodali broń, żebyśmy dodali elementy scenerii, żebyśmy dodali skosy, żebyśmy dodali części pojazdów, żebyśmy dodali główki. Więc jakby postaraliśmy się, aby ta oferta była w miarę różnorodna. To znaczy, żeby było trochę dla tych, którzy budują okręty, trochę dla tych, co zbierają figurki, trochę dla tych, co budują moce pojazdów i trochę dla tych, co budują dioramy i elementy scenerii. W związku z tym ta oferta zostanie bardzo wkrótce powiększona i śmiem twierdzić, że będziecie z tej oferty zadowoleni. Natomiast to oczywiście nie ostatnie słowo. No, staniemy na głowie, żeby jak
szybciej i jak najwięcej kolejnych wzorów pojawiło się w sprzedaży, ale to też trochę zależy od Was, dlatego że jeżeli będzie widać, że to zainteresowanie klockami na sztuki jest większe, że rośnie, no to pewnie ta oferta zostanie powiększona. Były też pytania o zakupy hurtowe. Dołożymy wszelkich starań, żeby ci z Was, którzy chcą kupować większe ilości konkretnego wzoru, żeby byli usatysfakcjonowani. Tak ładnie powiedziałem. Prawda? Bardzo politycznie. No dobrze, zróbcie hałas na czacie, że bardzo cieszycie się z tego powodu, że oferta klocków na sztuki zostanie powiększona. Liczę na to. Natomiast słuchajcie, no bo tutaj jakby troszkę takiego clickbaita zrobiliśmy, tak? Bo wiele osób podejrzewało i myślało, że dzisiaj gościem specjalnym będzie kto inny, nie Graf Cepelin. Natomiast słuchajcie, spokojnie przyjdzie na to pora, pojawi się też nie jeden gość specjalny, a ten, na którego bardzo, bardzo czekacie. Myślę, że już niedługo nas odwiedzi. Chociaż wspominał ostatnio, że jego 100. stream byłby lepszy. Także słuchajcie, no moja w tym głowa, żeby trzaskać po 3-4 streamy tygodniowo, żeby nie czekać rok na 100. streama. Więc trzymajcie za mnie kciuki, może nie umrę. W międzyczasie podglądam czata, widzę entuzjastyczne reakcje. Chyba się cieszycie. No to fajnie. To Też dobrze. się cieszymy, ale to kolejny etap klocków na sztuki. Tak. Na pewno będzie w przyszłości więcej. No słuchajcie, to jest naprawdę pracochłonne, naprawdę wymaga to wiele zaangażowania, żeby coś takiego Tak, zrobić. jeszcze trzeba zaznaczyć, że kilka razy sondowaliśmy Was, jakie byście chcieli klocki na sztuki, co Was interesuje i prawdę mówiąc, za każdym razem każdy mówił zupełnie Każdy co innego. Jedni chcą tylko koła, inni chcą klocki grafitowe, inni piaskowe, inni chcą Figurki zaczepy, jeszcze, broni. jedni chcą figurki, jedni chcą figurki w kawałkach, osobno korpus, osobno spodnie, główki, czapki. No tego się nie da wszystkiego naraz ogarnąć. Tak jest. No dobrze, moi drodzy, to już o tym już opowiedzieliśmy. To co? To chyba czas na konkurs, tak? Chyba tak, trzeba coś... Moi drodzy, Daj, tak. potrzymam. Ten ekspozytor oczywiście, oczywiście to nie będzie wyłączna nagroda, dlatego że do tego ekspozytora dołożymy również koszulkę, taką śliczną koszulkę Kobi Team. Tu proszę, o, Kobi Team. Dla zwycięzcy konkursu. Oczywiście nową. Tak, oczywiście nową i co więcej w odpowiednim rozmiarze dla osoby, która wygra konkurs. Zwycięzca będzie, słuchajcie, tylko jeden. Zwycięzca będzie tylko jeden, a zadanie będzie jednocześnie proste i jednocześnie trudne. Otóż zadanie będzie polegało na tym, że do najbliższej środy, do godziny 12:00 macie za zadanie opublikować na naszej grupie dyskusyjnej Kobi Fans zdjęcie pod tytułem Stream Kobi. To może być zdjęcie na przykład jak oglądacie streama, albo jak wygląda miejsce, w którym oglądacie streamy, albo możecie coś zbudować z klocków, możecie Może coś pokażcie, jak się narysować. przygotowujecie do streama. Na przykład, słuchajcie, tu musicie popuścić wodze fantazji. Zaznaczam, że to nie musi być zbudowane z klocków. Tu jakby polegamy na Was. Ale uwaga! Dla pierwszych 3 osób, które opublikują materiał konkursowy, w sensie jako pierwsze wrzucą coś konkursowego, przygotujemy taki mały, drobny upominek, żeby Ale zachęcić uwaga, też print screeny się nie liczą z transmisji. Tak. Absolutnie, print screeny nie. To wszystko na grupie dyskusyjnej Kobi Fans. Zanim to zrobicie, musicie zaczekać na hasztagi konkursowe, dlatego że trzeba będzie opublikować hasztagi konkursowe, a hasztagi konkursowe znajdziecie w opisie do tego filmu w momencie, kiedy go opublikujemy, zapis z dzisiejszego streamu. No dobrze, moi drodzy, ja rzuciłem okiem na komentarze, nie chcę na to patrzeć już. Tak, czyli podsumowując, pokazaliśmy dzisiaj tego ślicznego Shermana, pokazaliśmy dzisiaj wielkiego Grafa Cepelina,
Pokazaliśmy dzisiaj ekspozytor. Zapowiedzieliśmy nowy katalog handlowy, który się pojawi 20 lutego, czyli w najbliższy czwartek, za tydzień. Zapowiedzieliśmy, że w środę zaczynamy targi w Kielcach i w środę odbędzie się też specjalny stream bezpośrednio z targów z Kielc, gdzie pokażemy po pierwsze nasz najnowszy katalog, ale po drugie też pokażemy Wam grę Mała Armia, Small Army Tank Wars. Będą też specjalne niespodzianki, specjalne nagrody, ale Przyjdzie na to pora. o tym później, tak jest. No dobrze, moi drodzy, dziś nie będziemy bardzo długo streamować, dlatego że specjalny stream też jest dla nas też Jest bardzo specjalny. Nie chcę, żeby Łukasz przez 3 godziny, czy do 3-godzinnego filmu napisy robił. Ja powiem tak, poganiam ciągle Artura, żeby szybciej to było. Kończ, ale nie. No dobrze, ale słuchajcie, jest 71 osób w tej chwili na streamie, więc czas jeszcze dla Was. Słuchajcie, macie czas na pytania i odpowiedzi. Możecie pytać zarówno mnie, jak i Łukasza. Jeżeli macie jakieś pytania bezpośrednio do Łukasza, piszcie na czacie. A ja zanim zaczniecie zadawać pytania, ja zadam Łukaszowi O mój Boże. podchwytliwe pytanie. Więc ja jestem pierwszy. Łukasz, jak to się w ogóle zaczęło? Jak się Twoja przygoda z Kobi zaczęła? Bo zawsze pytam wszystkich gości. Tak, standardowe pytanie, ale u mnie to już parę razy i na grupie się dzieliłem tą historią. Zaczęło się niewinnie, zbliżały się święta Bożego Narodzenia, to chyba jakiś był rok 2012, może 2013 i pojawiła się w Biedronce ciężarówka Biedronki. Zobaczyłem, fajny model, realistycznie wygląda, no ale kosztował ile kosztował, szkoda mi było. W styczniu za jakiś czas pojawiła się ponownie, znacznie przeceniona, no już takiej okazji nie można było przepuścić, kupiłem, złożyłem, byłem w szoku. Dobra jakość klocków, fajnie to wygląda, wszystko się trzyma. Jeszcze światełka włączane LEDowe na baterię, no marzenie dziecka. No i tak złożyłem, popatrzyłem na ten model, pobawiłem się, fajnie. Ciekawe, czy ta Kobi robi coś jeszcze. No jakoś nie trafiłem na stronę internetową Kobi, ale na YouTubie pojawił mi się w wyszukiwaniu Kobikowski i tam recenzował pierwsze zestawy z Małej Armii, II wojna światowa Kobi. I zobaczyłem, że są zestawy z powstania warszawskiego, Barykada i Kubelwagen. Kupiłem to, a potem już poleciało. Potem już poleciało i modeli przybywało. Teraz mam tego parę wiader chyba. No słuchajcie, ja tak słuchałem Łukasza uchem, a okiem patrzyłem na Wasze pytania i słuchajcie, tu pytań naprawdę sporo, trochę zaszaleliście. Natomiast jedno z pytań, już nie pamiętam od kogo, jak czyszczę klocki. No więc słuchajcie, jest kilka metod. Ja szczególnie polecam 3 tak naprawdę, to znaczy sprężone powietrze. Druga metoda to jest taka miotełka, która jest tam w tym worku foliowym dużym. Podasz, Łukasz? Proszę. Chyba widzę. O, tak. O. I od razu też poproszę tutaj. Słuchajcie, to jest najprostszy pędzelek, który możecie kupić w każdym sklepie budowlanym. Idealny do czyszczenia modeli. Taka miotełka, ale taka właśnie z takimi paprochami. Ona jest idealna też, bo dobrze zbiera. Ona bardzo dobrze zbiera, też jest naelektryzowana. Natomiast słuchajcie, jest też taka specjalna końcówka, której niestety tutaj nie mam, z takimi bardzo cienkimi rurkami, z malutkimi otworkami, miękkimi rurkami takimi gumowymi. Idealna do odkurzacza, można wpiąć i odkurzacie klocki tym, a one, te otworki są takie małe, że nie są w stanie wciągnąć klocka. To jest naprawdę bardzo dobra metoda i tu gorąco polecam taką metodę. No jeszcze kompresorem można dmuchnąć. Tak, tu pędzelek kosmetyczny jeszcze ktoś proponuje, to też jest dobre. Tak, ja używam rozwiązanie. pędzelków kosmetycznych. Bardzo dobre rozwiązanie. A najprostszym rozwiązaniem jest, jak model jest już przykurzony, to go zezłomować, zbudować z niego jakiegoś moca, a na jego miejsce postawić nowy model. Tak, duża rotacja i porządek w pokoju. Tak jest. No dobrze. Survival pyta, czy sam robisz jakieś moce.
robiłem, zdarza się. No teraz odkąd współpracuję z Kobi, to już jest znacznie mniej czasu, ale tam jak pogrzebiecie na grupie Kobi Fans na Facebooku, parę moich konstrukcji znajdziecie. Nie robiłem jakichś ogromnych moków jak na przykład Mikołaj, ale parę fajnych drobiazgów zmontowałem, kilka mini makiet, jedna większa, trochę tego było. No tak, moi drodzy, padło pytanie, jakie figurki będą w tym zestawie. W tym czołgu będą aż 3 figurki. Aż Trzy wyjątkowe figurki. 3 wyjątkowe figurki, z czego jedna będzie absolutnie wyjątkowa. A jaka to figurka, to tego dowiecie się wkrótce. Wkrótce się dowiecie. Będziecie zadowoleni. Tak. No dobrze, patrzę jeszcze na pytania. Gustaw Konik pyta, jak oceniasz serię Wietnam i Afrika Korps? To nie napisałeś, Gustaw, do kogo to pytanie, więc każdy z nas będzie mógł się chyba wypowiedzieć. No, ale my ją doskonale oceniamy. Znaczy, ja osobiście jestem absolutnie zachwycony serią Afrika Korps i to jest absolutnie moja Wietnam. ulubiona seria. Afrika Korps. Bo Wietnam to jest trochę inaczej, dlatego że szczerze bardziej mnie kręci II wojna światowa, natomiast no Wietnam no też jest mega miodny. Tam przede wszystkim są te nowe nadruki na hełmach po całości. I część modeli na pewno z Wietnamu jakby mnie zainteresuje. Może nawet wszystkie wprowadzę do swojej kolekcji, ale jednak no Afrika Korps to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. A Łukasz, jak u Ciebie? No, u mnie w sumie jest podobnie, bo też preferuję II wojnę światową. Wietnam mniej mnie interesuje, przy czym kiedy bliżej zapoznałem się z najnowszymi modelami, to się trochę do nich przekonałem. Bo rzeczywiście są bardzo ładnie dopracowane, ciekawie zaprojektowane, dużo nadruków. No i figurki, które się tam pojawiają, no to robią wrażenie. Są zupełnie inne niż z II wojny światowej, widać, że to już inne czasy. Wyglądają bardzo ciekawie i chyba się przekonam do tej serii. Aczkolwiek nadal uważam, że preferuję II wojnę światową i ta seria Afrika Korps to po prostu kopara opada. To modele są niesamowite. No, figurki. Figurki to już w ogóle inna liga. No. No, ja rzeczywiście mnie mega kręcą figurki. Bardzo się cieszę, że w końcu pojawią się niemieccy strzelcy górscy, bo jakby to jest moja ulubiona jednostka z II wojny światowej. W Afryce ich nie brakowało, więc pojawi się ich sporo w tej nowej serii. No dobrze, słuchajcie, ja rzucę jeszcze okiem na wasze pytania. A może wojna jaruzelska, pyta Jacek. Jacek pewnie pyta o tematy związane ze stanem wojennym. No tutaj jest trochę jest z czego wybierać, prawdę No mówiąc. już trochę materiałów mamy. Nawet tam jakiś ludzik by się pewnie znalazł. Tak, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie serii Youngtimer Collection, w której jest sporo samochodów związanych z okresem I tu paradoksalnie przyda się też Wietnam. Tak, no właśnie, bo w Wietnamie, ale nie tylko w Wietnamie, bo w małej armii też było sporo modeli, które idealnie do tego okresu pasują. Dobrze, popatrzę jeszcze. Piotr Szczurowski pyta, a co z nowym Top Gun? No jak to co? Ma się doskonale. Ma się doskonale. W dodatku okazało się, że będą 3 aż zestawy Tak. z serii Top Gun, a nie 2, jak pierwotnie były planowane. Pokazywaliśmy je m.in. na targach w Norymberdze. Możecie zobaczyć filmy i streamy, zapisy ze streamów na naszym YouTubie. W katalogu handlowym też są informacje na ten temat, więc nic się nie zmieniło w tym temacie. Czy będzie można kupić wasze koszulki? Chyba nie. Chyba nie. Dlatego, że te koszulki mają być takie trochę specjalne, trochę wyjątkowe, no bo to bardziej chodzi o to, żeby wyróżnić rzeczywiście pracowników, ale również osoby bezpośrednio mocno zaangażowane w rozwój społeczności fanów Kobi. To znaczy, że jeżeli kogoś zobaczycie na jakimś evencie, na jakimś wydarzeniu w takiej koszulce, to że wiadomo, że to jest ktoś mocno zaangażowany. Natomiast no było sporo propozycji, pytań dotyczących koszulek, jakichś specjalnych koszulek Kobi. Myślimy o tym, myślimy, żeby coś takiego zrobić. A może na Facebooku, na grupie nasi fani by coś nam podpowiedzieli? To jest bardzo dobry pomysł. Słuchajcie,
Grupa dyskusyjna Kobifans jest do waszej dyspozycji. Rzucajcie pomysły, jakie grafiki chcielibyście zobaczyć, jakie koszulki. Jak ta koszulka powinna wyglądać? Pamiętajcie, Czy słoneczko? że- no właśnie. Tutaj, czy może jakiś model? A może figurka na przykład. Może figurka. W tej wersji Może treść animowanej. konkretna. No. Czekamy na wasze propozycje, to jakby zależy to głównie od was, bo to wy macie chodzić w tych koszulkach. Czy my też będziemy chodzić, może nawet dostajemy za darmo. No dobrze. Patrzę jeszcze na wasze pytania, Łukasz też patrzy. Czy braloki, czołgi? No właśnie, napiszcie też, czy jakieś inne gadżety by was interesowały, nie tylko koszulki. Super by było zobaczyć jakieś fajne nowe sety z budowlami, miastami i tak pozawojennymi tematami. Akor 7 napisał. No, były takie pomysły i jest ich coraz więcej, żeby na przykład zrobić coś związanego z architekturą, z budynkami w różnej skali, takimi ważnymi, rozpoznawalnymi. Są też propozycje, żeby pojawiło się więcej budynków pasujących w skali do pojazdów, do figurek, żeby można było jakieś miasta zbudować. No, było trochę takich zestawów z budynkami. Przypomnę, że cały czas trwa promocja na zestawy z serii Piraci, w której jest sporo fajnych klocków, które w bardzo dobrej cenie, które się idealnie mogą nadać na przykład na budowę kamienic, ruin, czy między innymi są tam palmy, które się mogą wam przydać do budowy dioramy z Afrika Corps. Przypomnę, że w naszym sklepie internetowym cały czas trwa fajna promocja, są fajne ceny na te zestawy z piratami. Tam jest dużo takich małych zestawików właśnie z palmą, z jakimś fragmentem budynku. Zachęcam do przyjrzenia się temu. No i jeszcze chcieliście budynków pasujących do czołgów. U nas będzie trochę odwrotnie, bo pojawią się niedługo czołgi pasujące do budynków, które wcześniej wydano. Dokładnie tak. Posłuchajcie, było sporo pytań na temat tej nowej skali 1:48, bo planujemy wydać w najbliższym czasie aż 6 czołgów w tej skali. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Skala 1:48 to taka trochę nasza próba, dlatego że po pierwsze, te modele będą dużo tańsze niż standardowe modele, ze względu na to, że ta skala 1:48 nie wymaga aż tak wielu klocków. Po prostu te modele mogą być zbudowane z mniejszej ilości klocków, są wciąż czołgami, są wciąż I rozpoznawalnymi wyglądają czołgami. rewelacyjnie. Wyglądają świetnie i o tym się wkrótce przekonacie, zresztą już mogliście się przekonać choćby głosując na Pancera. na Pancera, dokładnie. Więc natomiast ta skala nie ma zastąpić aktualnych czołgów, tylko to ma być taki dobry wstęp dla nowych klientów, żeby mogli kupić niedrogi, fajny czołg, zbudować i Druga zajawić prostsza się linia tym. czołgów. Dokładnie tak. I to ma go zachęcić do tego, żeby sięgać po kolejne modele. Natomiast dla tych, którzy nie chcą zmieniać skali, którzy chcą zostać przy tych proporcjach takich bardziej standardowych, to będą idealni dawcy części, tak? To będzie świetne zaplecze do budowy własnych mocy. No dobrze, rzucę okiem jeszcze. Ile masz modeli, Artur? No niepoliczalne. No śmiało, liczcie sobie. Nie liczyłem i trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Mateusz Lis zapytał, czy macie w planach wprowadzenie do kolekcji Żuka, Nysy, Tarpana, do kolekcji Youngtimer. Słuchajcie, no mamy w planach naprawdę bardzo wiele, tak? My te plany mamy naprawdę bardzo długie i wy za każdym razem pytacie, a czy wydacie to, a czy wydacie to, a zawsze nasza odpowiedź jest jednakowa. Jest to bardzo niewykluczone w przyszłości. Ale Youngtimery nie umarły. Oj, nie umarły. Mają się dobrze. Pojawi się sporo nowości. To będą zarówno takie nowości, które jakby nawiązują do poprzednich modeli, czy to są na przykład Inne wersje danego pojazdu. Czy pojawią się wersje bez naklejek, ale z samymi nadrukami, odświeżone po prostu modele stare, bo ich nakład się wyczerpał. Natomiast pojawią się też zupełnie nowe pojazdy, zupełnie nowe modele. Część z nich już możecie zobaczyć w naszym katalogu Widzieliście handlowym. już też pewnie barkasy na targach. Ale będzie jeszcze sporo niespodzianek. No dobrze. Franek pyta, mam pytanie, jak tam życie? Życie jest super, super, a jestem zdrowy, więc w ogóle bomba. Jest super. Godzina 20, jesteśmy w pracy. Tak, także słuchajcie, będziemy zaraz kończyć, więc macie jeszcze ostatnią szansę na szybkie pytania. Kiedy jakiś mock diorama, Artur?
wkrótce. Natomiast tu ciekawe pytanie od Bartosza. Czy jest szansa, że wrócicie do projektu Błyskawica w skali 1:35? Tak, jak najbardziej. Szansa jest. Co więcej, ja bardzo bym chciał. Natomiast słuchajcie, nie ukrywam, że troszkę mnie to przerosło. To znaczy, to jest naprawdę bardzo trudne. Ja sam osobiście dziób próbowałem budować 2 razy. Nie wyszedł mi, nie byłem z niego zadowolony. Mikołaj Mazik, nasz Nawet super Mikołaj nie budowniczy, zbudował ten dziób i Nie no, Mikołaj tak, zrobił lifting joba, fajnie to wyszło. lepiej wyszło, niż u mnie, ale ale to wymaga ogromu czasu i nakładu pracy. I klocków, i naprawdę dużo klocków. Natomiast słuchajcie, jest taki pomysł, żeby do tego wrócić. Ja bardzo bym chciał, dlatego że ten model no mi się marzy w skali 1:35. Jakby możliwości są, bo to studio jest naprawdę spore. Kiedyś wam może pokażę właśnie całe studio. Da się to zrobić, tylko czas. No. I czas to jest największy problem, a samemu naprawdę ciężko podołać. No, mam nadzieję, że może by się udało zorganizować jakąś większą grupę, na przykład wspólnie to pobudować. To też fajny pomysł na jakieś wydarzenie takie specjalne. No dobrze. Czy będą samoloty w klockach na sztuki? Pyta Marcin Mazurek. Marcin i nie tylko Marcin. W klockach na sztuki pojawi się bardzo wiele różnych fajnych klocków i naprawdę będziemy się starać, żeby ta oferta była jak największa, żeby tych klocków było jak najwięcej. Natomiast słuchajcie, w tej chwili mamy około 18 000 różnych klocków. Chodzi zarówno o wzory, jak i kolory tych klocków. Naprawdę, 18 000, wyobrażacie sobie, to jest naprawdę bardzo wiele. A tych wzorów przybywa z każdym miesiącem po kilka, kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt. Więc to naprawdę nie jest proste. Czy będą lotniskowce z ZSRR? Kto wie? To jest niewykluczone w przyszłości. No dobrze, słuchajcie. Widzę, że tych pytań nie ubywa, a nawet wprost przeciwnie. Czy wybieracie się w rejony dolnośląskie? I to jest dobre pytanie. Dlatego, że wiele osób proponowało nam odwiedziny u siebie. Moi drodzy, jest taki pomysł, żebyśmy w najbliższym czasie pojawili się, uwaga, zorganizowali event w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Mielcu. I w Poznaniu. I w Poznaniu, 6. Jeszcze Zielona Góra się zgłasza. I w Zielonej Górze. 7 propozycji. I słuchajcie, no my nie jesteśmy w stanie się rozerwać, nie jesteśmy w stanie co tydzień być gdzie indziej, dlatego myślę, że zorganizujemy ankietę na naszej grupie dyskusyjnej. Myślę, że to jest świetny pomysł. I po prostu wybierzemy się tam, gdzie najwięcej osób będzie chciało, żebyśmy Was odwiedzili. Pewnie Warszawa standardowo wygra, ale Warszawa jest prawie pewna. To znaczy jesteśmy pewni, że w Warszawie będziemy, więc powiedzmy, że to nam najłatwiej. pierwsze i drugie miejsce w ankiecie zostaną wybrane. Przy czym zrobimy otwartą ankietę, jeżeli nas ktoś Za zaskoczy. Warszawę w ogóle nie głosował. No ale i tak dodadzą Warszawę, więc. A to zrobimy na zamkniętą. Nie, otwartą zrobimy, bo może nas ktoś zaskoczy. Może ktoś, jakaś lokalna społeczność powie: o, Pcim Dolny zapraszam. zapraszamy do Pcimia Dolnego albo do Łomży. To przyjedziemy do Łomży albo Pcimia Dolnego. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to chyba na dziś, bo widzę, że tutaj Wrocław jeszcze. Widzę, że tych pytań nie ubywa. Gdańsk. Nie, no słuchajcie, wystarczy na dziś godzinę. Byliśmy dla Was godzinę, mieliśmy gościa specjalnego, Grafa Cepelina. Myślę, że było miło. Tak, ale oczywiście jak macie więcej pytań, piszcie w komentarzach pod zapisem, Tak. nie odpowiemy. Tak, pod zapisem ze streamą wpisujcie Wasze pytania. Ja przypomnę, że zapis ze streamu w zasadzie powinien się pojawić wręcz za chwilę po zakończeniu streamu. Przypomnę, że napisy do streamu powinny się pojawić w ciągu około doby. No, bo powiedzmy, że do piątku się. Łukasz się postara. Zrobię co mogę, ale patrzeć na siebie to. Tak. Żeby napisy się pojawiły. Natomiast ja przypomnę, że zapowiadałem dzisiaj masę fajnych rzeczy, więc jeżeli się spóźniliście, jeżeli dopiero teraz pojawiliście się na streamie, to obejrzyjcie wcześniejszy zapis, bo no dużo fajnych rzeczy się pojawiło i... Co może jeszcze pokażemy na Tak, zakończenie. pokaż jeszcze na końcu. To może teraz ja pokażę, co? Okay. Albo nie, to ty pokaż. To
Jak Tylko upadnie, uważaj, będzie na mnie. no dobra. Już obaliłem masz. To czego go wepnę. Na pożegnanie, moi drodzy, Tak, pomachajcie do grafa Cepelina. Cepelinowi On był tu? Tu? na rogu z Nie, twojej w środku. strony. Nie, na rogu. Jak na rogu? No to wstać w środek. Wsadzę w środek. O. Dobra. Rzućcie jeszcze okiem, bo do premiery trochę zostało. I pamiętajcie o klockach na sztuki, które wkrótce się pojawią w naszej ofercie. Z których zbudujecie sobie taki oto O. model. Pokaż windę. No, windę już pokazywaliśmy na Tak. poprzednim streamie, ale czekaj, ja ją poruszam. No. O. Pyk, pyk. Tego jeszcze nie było. Taka ładna. Dobra, Cepelin mówi papa. Papa. Odpływamy. To czekaj, ja mu go odepnę. Tak, odepnij. No dobrze. Jeszcze pomacham wam chyba na koniec znacznikiem kolorów. O. Widzicie, jaki ładny znacznik kolorów. To jest taka ściąga, która pomaga tutaj są kody kolorów. Ja wam już kilkukrotnie pokazywałem te kody kolorów, ale to Pomaga w pracy często. nieliczne kolory, bo mamy ich więcej, ale bardzo, bardzo pomaga w pracy. No dobrze. Moi drodzy, to co? Chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękujemy za Dziękujemy. udział w dzisiejszym streamie. Było was naprawdę bardzo dużo. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszymy, że ta społeczność fanów tak bardzo rośnie, że te streamy cieszą się tak dużym zainteresowaniem. No dołożymy wszelkich starań, naprawdę wszelkich starań, żeby robić dla was więcej fajnych materiałów. Ja troszkę znowu zaniedbałem grę bitewną, za co serdecznie przepraszam. Chociaż poradnik do gry bitewnej jest dostępny na naszym YouTubie. Ma świetne wyświetlenia, ponad 16 000 wyświetleń na poradniku z gry bitewnej. No trzeba będzie troszkę więcej zacząć nagrywać raportów bitewnych. No ale słuchajcie, no niestety czas nie jest z gumy, a tej pracy no nie ubywa. No i liczymy też na waszą aktywność w mediach społecznościowych, na wasze komentarze pod zapisem. Tak, o i tu się chciałem poskarżyć. Chciałem się na was poskarżyć i troszkę czuję się obrażony, dlatego że słuchajcie, publikujemy wydarzenia na Facebooku z informacją o najnowszym streamie, a tam mało komu się chce dołączyć do tego wydarzenia. Troszkę, Popatrzcie na siebie. no, 131 osób. A ile osób się zgłosiło, że ogląda? bardzo się na was zawiedliśmy. My dla was tutaj flaki sobie wypruwamy, klocki na sztuki robimy. Po nocy siedzimy. A także, nie, ale tak zupełnie serio, słuchajcie, naprawdę nam bardzo zależy na waszej aktywności. To naprawdę jest dla nas bardzo ważne, jeżeli widzimy, że są efekty tych działań. Dlatego bardzo was proszę, lajkujcie nasze posty, komentujcie je, bądźcie aktywni. Bardzo wiele osób na przykład ogląda streamy, a nawet nie napisze jakiegoś komentarza, czy pochwali, czy doradzi, czy nawet skrytykuje, bo słuchajcie, krytyka, konstruktywna krytyka też jest naprawdę bardzo ważna, bo jak my robimy to dla siebie, wiadomo, nie? Klocki też wydajemy dla siebie, natomiast no, jak wielokrotnie wspominałem, no nie jesteśmy skąpi, tak? To znaczy... Tu zaraz skończymy i będzie Tak. klocki party. Tak, też możecie je też kupić sami, tak, czy zdobyć, więc nie no, ja się śmieję, natomiast no słuchajcie, no to naprawdę bardzo ważne, żebyście też byli aktywni. No i żebyście liczymy działali. też na waszą aktywność w ankietach, które się zaraz pojawią. Pamiętajcie, że pomożecie nam wybrać wzór koszulki. Pamiętajcie, że pomożecie rozwiązać konkurs filmowy. W czym nam jeszcze pomogą? We wszystkim nam We pomożecie. wszystkim pomożecie. I ja jestem zdrowy, bo tutaj widzę, że znowu chory, nie. A ja go przypilnuję, zdrowy żeby te ankiety tak. były. I żebym w czapce chodził kalesonarz. Dobrze, słuchajcie, nie, dość żartów na dziś. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za udział w streamie. Dziękujemy, tak, zapomniałem, u nas jest dwóch teraz. Dzięki jeszcze raz wszystkim, do zobaczenia, cześć.